Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Porsche Panamery GTS. W 2009 roku Porsche zaryzykowało po raz drugi. Tym razem po SUV-ie pokazało swoją pierwszą limuzynę, model Panamera. I tu ponownie, wbrew wszystkim krytykom, auto stało się ogromnym hitem i dziś mamy już dostępną drugą generację, przed którą właśnie stoję. Testowany model to odmiana GTS. GTS w Porsche to taki pomost pomiędzy zwykłymi odmianami, a tymi już najbardziej hardkorowymi, typu Turbo czy GT3 w modelu 911. Jest nieco bardziej nastawiona na sport, ale wciąż daje sporo komfortu i oczywiście luksusu. I wciąż wygląda drogo, bardzo drogo. Nowa Panamera robi ogromne wrażenie i wygląda jak $1 000 000. Chociaż mi osobiście takie łagodne kształty nie do końca się podobają, ale to kwestia gustu. Panamera od zawsze była tak delikatnie i łagodnie narysowana i to się w gruncie rzeczy nie zmieniło. Chociaż pojawiła się nowa wersja nadwoziowa, Sport Turismo, czyli po polsku kombi. W moim odczuciu wygląda genialnie. Dużo bardziej mi się podoba niż zwykła Panamera, ale to ponownie kwestia gustu. Tak samo jak i kwestią gustu jest testowana konfiguracja. O ile fenomenalny lakier Amethyst, który jest opcją i kosztuje tylko 20 000 zł ekstra, na nadwoziu prezentuje się cudnie, tak już felgi wybrałbym w jakimś innym kolorze, na przykład czarnym czy srebrnym, takim pospolitym. Felga pod kolor nadwozia to niekoniecznie dobry wybór. A i najważniejsze, model GTS, tak samo jak i odmiana Turbo, ma wysuwany spoiler, który nie dość, że się unosi, to jeszcze rozkłada się na boki. No przyznacie, że robi to niesamowite wrażenie. Spoiler rozkłada się albo sam, jak przekroczymy większą prędkość, albo możemy go ręcznie rozłożyć z poziomu samochodu. Świetny bajer, który robi ogromne wrażenie. W ogóle ze spoilerem Panamera wygląda znacznie lepiej, dużo bardziej agresywnie, dlatego ja praktycznie cały czas jeździłem z wysuniętym spoilerem. Porsche Panamera jest zaskakująco praktycznym autem, a jej bagażnik ma pojemność 500 litrów, czyli całkiem przyzwoicie. Po bokach znajdziemy dwie przegródki oddzielone siatką, a także jedno gniazdo pod zapalniczką. Zabrakło niestety haczyków na zakupy. Pod podłogą znajdziemy zestaw naprawczy oraz subwoofer od audio. Kufer można też powiększyć poprzez złożenie tylnych siedzeń. Wcześniej wspominałem o Panamerze Kombi, czyli Sport Turismo. I właśnie poza nieco większym bagażnikiem ma ona jeszcze jedną różnicę – z tyłu. Otóż w zwykłej Panamerze, jak testowana, z tyłu są miejsca dla 2 osób, a w Sport Turismo mogą być dla 3. Chociaż wiadomo, że to środkowe miejsce to raczej na krótką trasę, a nie na długą. Tak czy inaczej, w testowanej Panamerze są 2 oddzielne fotele, które w sumie są niemal takie same jak z przodu. Jeśli je doposażymy tak jak tutaj, to tam można spokojnie mieszkać z tyłu. Fotel jest w pełni elektryczny, oferuje podgrzewanie, wentylowanie. Jakby tego było mało, mamy nawet masaż. Dodatkowo na środku mamy panel dotykowy, gdzie możemy ustawić sobie audio, czy nawet wyznaczyć trasę na nawigacji. Bajka, po prostu bajka. Z przodu fotele, tak jak mówiłem, są niemal i dokładnie takie same jak z tyłu, z tą różnicą, że tutaj możemy je jeszcze mocniej pochylić. Oczywiście wszystko również jest w pełni elektryczne, a także są masaże, wentylacja czy podgrzewanie. No mamy tutaj wszystko. Deska rozdzielcza Panamery jest typowa dla nowych Porsche. Po pierwsze, i co wyróżnia Porsche od innych marek, to stacyjka po lewej stronie. W tym momencie muszę też pokazać kluczyk, który jest małym dziełem sztuki i przypomina kształtem właśnie Panamerę. No coś wspaniałego. Zresztą dbałość o detale w Panamerze czy w ogóle w Porsche widać na każdym kroku. Zobaczcie, jak wykończony jest bagażnik. To wszystko jest w skórze i to z pięknym przeszyciem. Klasa. Albo te wyszyte, czy raczej wytłoczone logo na zakłówkach. I drzwi, które zatrzymują się w tym momencie, w którym je puścimy i dalej nie polecą. Nawet silny wiatr nimi nie ruszy. No coś pięknego. To są właśnie te detale. Wróćmy do deski rozdzielczej. Królują tutaj przyciski dotykowe, które jak przyciśniemy, lekko wibrują. To jest takie przyjemne uczucie, jakbyśmy niemal wciskali fizyczny przycisk. Nie powiem, całkiem fajne rozwiązanie, chociaż ilość przycisków początkowo przytłacza. Mamy też na przykład przyciski, które możemy sobie skonfigurować, jak ten jeden na kierownicy albo 3 na dachu. Bardzo przydatne, możemy pod jednym przyciskiem szybko na przykład otwierać klapki w wydechu albo wysunąć ten genialny spoiler. W ogóle Porsche w całym tym swoim elektrycznym szale nieco przesadziło i nawet ustawienie środkowego nawiewu jest za pomocą dotykowego ekranu. Tak jest, środkowa dysza jest sterowana elektrycznie. Moim zdaniem kompletnie bez sensu. Zresztą Porsche o tym wie i jak dobrze pamiętam, to poprzednie Cayenne również to miało, ale już w najnowszej generacji zrezygnowano z tej funkcji. I bardzo dobrze. Sam ekran centralny ma bardzo minimalistyczną szatę graficzną i działa bardzo płynnie.
Reakcja na dotyk jest bardzo dobra, a sama obsługa dość prosta. Tak jakbyśmy obsługiwali smartfon. Jeśli natomiast nie lubimy wypalcowanego ekranu i nie lubimy obsługi smartfonów, to możemy wszystkim sterować za pomocą pokrętła i przycisków poniżej. Jedyny minus menu centralnego jest niedokładne przetłumaczenie, to znaczy, że część rzeczy jest po polsku, ale trafiają się i angielskie słówka. Zegary główne na pierwszy rzut oka wydają się standardowe, ale to tylko złudzenie. Tylko centralnie umiejscowiony obrotomierz jest analogowy, a po bokach mamy dwa ekrany, na których wyświetlimy mnóstwo funkcji, w tym na przykład noktowizor. Świetna sprawa, zwłaszcza w nocy działa to rewelacyjnie. Rewelacyjne jest też wykonanie i jakość materiałów. To już nie jest premium, to klasa wyżej. Poważnie, faktura materiałów i ich spasowanie to najwyższa klasa. No wspaniale. Tutaj nic nie wydaje żadnych skrzypięć czy stuknięć. Klasa. Wybaczcie, że pominę schowki, ale nie mogę się doczekać, aż powiem Wam o silniku i o osiągach. Pod maską Panamery GTS zaszły pewne zmiany. Otóż poprzednia Panamera miała wolnossący silnik V8 o pojemności 4,8 litra i mocy 430 koni. Nowa natomiast już nie jest wolnossąca i ma nieco mniejszą pojemność. Wciąż mamy V8, ale tym razem to 4.0 biturbo. W efekcie auto ma 460 koni i 620 Nm. A to w połączeniu z napędem na 4 koła i super szybką skrzynią automatyczną PDK oznacza katapultowanie się do pierwszej setki w czasie 4,1 sekundy. Tak przynajmniej twierdzi producent, bo ja zrobiłem 3,8 sekundy, czyli tyle, ile Panamera Turbo. Szok. Wrażenie robi zwłaszcza launch control, czyli procedura startu. Wciskanie w fotel jest kosmiczne, no dosłownie jakby nas wystrzelono z jakiejś armaty. Zwłaszcza, że Panamera GTS waży 2 tony i 70 kg. Grubo. Swoją drogą, silnik w Panamerze GTS i Turbo jest dokładnie taki sam. Więc pewnie małym kosztem można podnieść tą moc do takiej jaka drzemie w Turbo, czyli do 550 koni. W ogóle bardzo podoba mi się charakterystyka pracy nowego silnika, który momentami zachowuje się jak wolnossak, co bardzo szanuję. Szanuję też pokrętło do zmiany trybów jazdy na kierownicy, dzięki czemu szybko możemy przekształcić auto w tryb bojowy, ustawiając na przykład Sport Plus. Chociaż najlepszy jest przycisk Sport Response, czyli przez 20 sekund mamy pełną moc i od razu skrzynię zredukowaną, gotową do ataku. Chcemy coś szybko wyprzedzić albo wystrzelić ze świateł? Szybko wciskamy Sport Response i mamy od razu pełen ogień pod prawą nogą. No genialne rozwiązanie. Niestety, ale zmiana silnika wpłynęła negatywnie na jeden aspekt. Doznania słuchowe. Otóż nowa Panamera nie brzmi już tak genialnie jak poprzednik wolnossący. Owszem, jest dość głośno i drapieżnie, ale uwierzcie mi, poprzednik brzmiał znacznie bardziej rasowo i zadziornie. A testowany egzemplarz miał już aktywny wydech z zamykanymi klapkami. Niesamowite natomiast jest to, jak nowa Panamera GTS się prowadzi. Auto waży niemal 2,1 tony i ma ponad 5 metrów długości, a mimo to jest zwinne jak mały hot hatch. Tutaj zasługa kilku rzeczy. Po pierwsze, pneumatyczne zawieszenie, które zmienia twardość amortyzatorów. Po drugie, tylna oś jest skrętna. A po trzecie, jest tutaj specjalny układ wektorowania, dzięki któremu napęd jest przenoszony tak, żeby był jak najbardziej efektywny. Sprawdza się. Oj, bardzo się sprawdza. Panamera prowadzi się naturalnie i w miarę neutralnie, chociaż czuć tutaj, że tylna oś gra główne skrzypce i można czasem nieco zarzucić tyłem. Piękna sprawa. Nieco gorzej jest przy dystrybutorze. Chociaż nikogo nie powinno dziwić, że tak mocna, szybka i ciężka limuzyna pali dużo. Chociaż jadąc 100 km na godzinę, auto pali 7 litrów. A to chyba rewelacyjny wynik, prawda? Przy 140 jest już 10 litrów, co wciąż jest niezłym wynikiem. Ale tak naprawdę w trasie trzeba liczyć się z wynikiem na poziomie 12 litrów, a w mieście 15 minimum.
Oczywiście lejemy minimum 98 oktanów. Dobrze, że bak ma 90 litrów, więc nie trzeba się często zatrzymywać. A propos zatrzymywania się. Zwróciliście uwagę, jak wielkie hamulce ma testowana Panamera? To opcjonalna ceramika, która hamuje tak mocno, że nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. No aż bolą oczy od samego hamowania. Przed podsumowaniem pora na cennik. Porsche nigdy tanie nie było i nigdy takie nie będzie. Panamera GTS w podstawie kosztuje 648 tysięcy złotych. Ale to podstawa, a tutaj dodatki robią kwotę końcową. Wystarczą 3 dodatki, żeby podnieść cenę o kolejne 100 tysięcy złotych. Przykładowo, testowany lakier to 20 tysięcy złotych ekstra. Granie Burmester 35 tysięcy, a ceramiczne hamulce 45 tysięcy. A to nie jest wszystko, co miał testowany egzemplarz. I tak naprawdę możemy dobić w GTS-ie do 1 000 000 złotych. Porsche Panamera to auto kompletne. Poważnie, jest tak wszechstronne i tak doskonale dopracowane, że ciężko to opisać. Duży, przestronny, naszpikowany elektroniką, jeśli trzeba może być bardzo szybki, ale i zamieni się w komfortowego pożeracza kilometrów. Owszem, jest horrendalnie drogi, ale uwierzcie mi, czuć za co się płaci. Oczywiście, część dodatków mogła być już w cenie tych 650 tysięcy złotych, ale jak widać po drogach nabywców na Panamerę, jak i na inne modele Porsche, nie brakuje, więc cena jest dobrze skonfigurowana. Niesamowity samochód.